uważam po 25 latach pracy zawodowej, że jak miałbym robić coś, co nie będzie mi sprawiało jakiejkolwiek przyjemności, to nie będę tego robił w ogóle. Bo to jest chyba najgorsze, co może sobie zrobić człowiek w ramach katastrofy zawodowej, wypalenia i innych dalszych reperkusji w stylu depresja. Ja jednak bardzo zwracam uwagę na cele miękkie. I ja myślę, że to jest coś, co na pewno młodzi ludzie powinni mieć z tyłu głowy, że jest ważne dla takich gości z generacji A, bo to są rzeczy, które można nazwać takimi kompetencjami społecznymi. Sprzedawałem 100 sztuk tygodniowo, teraz mi spadło do 20. No fajnie, ja wiem, że mi spadło do 20. No super, no i co z tego? A dlaczego mi spadło? Zabrakło go na magazynie, retailer zrobił mi dowcip i wyrzucił go na 12 stronę w listingu, bo jak to ktoś kiedyś powiedział, takie fajne stwierdzenie, retail is detail, nie? I ja mogę po 10 latach powiedzieć, że absolutnie się zgadzam. Nastąpił taki moment w moim życiu, w którym prezes stwierdził, nie umiesz pływać, to wrzucę cię na środku jeziora i widzimy się za 15 minut na brzegu. Od juniora do Digital Pro. Cześć, nazywam się Adam Chudzik i to jest już 10. odcinek z cyklu Od juniora do Digital Pro. W ostatnich odcinkach sporo celowo nakierowywałem rozmowę na to, żeby mówić, jak się pracuje w mniejszych firmach, co firmy mniejsze mogą zrobić i żeby dać taki pełny obraz, bo w końcu mówimy o rozwoju zawodowym. Zaprosiłem dzisiaj gościa, którego znam, dzisiaj sprawdziłem na LinkedInie, ponad 20 lat. Pamiętam, jak razem lataliśmy jeszcze po biurze obsługi klienta w Lireco. Parę lat się nie widzieliśmy, podliczyliśmy, że to będzie pewnie około 10. No, dziś obserwuję mojego gościa na wielkich scenach, jak odbiera nagrody, reprezentuje duże marki. Znalazł czas po starej znajomości, żeby się spotkać ze mną i trochę podzielić swoim doświadczeniem. Cześć Jacek, fajnie, że zgodziłeś się ze mną spotkać. Cześć Adam, witam serdecznie Państwa, ja się nazywam Jacek Kle. Mogę tylko i wyłącznie potwierdzić, że tego jegomościa znam nawet nie 20 lat, a ze 25. 5? No ja myślę, że tak, bo to może już koło tego, ja już nie pamiętam, kiedy ja się pierwszy raz zatrudniłem, słuchajcie, bo ja już pracuję no ja już ze 25 lat zawodowo, słuchajcie, pracuję, natomiast jakby utkwiła mi w pamięci jedna rzecz, kiedy dołączałem do tejże firmy, w której pracowaliśmy razem. Adam był pełnym sukcesów magazynierem, który awansował na rolę specjalisty od spraw reklamacji, natomiast ja w tym samym czasie byłem turboklepaczem zamówień do systemu komputerowego SAP. No i Adam z racji tego, że stwierdził i ma rację, że szybko nie znaczy dobrze, pozbawiał mnie co miesiąc premii, której nie mogłem wykorzystać do celów rozrywkowych każdy weekend. Tak więc bardzo Ci, Adamie, za to dziękuję po 20 paru latach Proszę. znajomości. Okej. Jacek, dzięki za fajny wstęp. Faktycznie, wiesz co, ja dzisiaj na LinkedInie robiłem taką analizę i wyszło, że to pewnie, ale może być te 25, tak? Bo kawał czasu, kawał czasu. Jacek, powiedz trochę o swoim doświadczeniu, żeby wprowadzić widzów. Na początek było Lireco. Co No tak dalej? naprawdę Lireco, słuchajcie, nie było pierwszą pracą, bo zanim stałem się turboklepaczem zamówień, tak jak już wcześniej wspomniałem, obroniłem pracę inżynierską, słuchajcie, bo w ogóle z zawodu jestem inżynierem informatykiem, żeby było śmieszniej i ja biznesem to się kiedyś brzydziłem, w ogóle sobie nie wyobrażałem, że mógłbym pracować w handlu i miałem takie stereotypy tego przedstawiciela handlowego z teczką, który musi wchodzić przez drzwi, wyrzucają go oknem, a on wchodzi kominem z powrotem jak święty Mikołaj. Kompletnie mi to nie pasowało. Moja pierwsza praca polegała tak naprawdę na tym, że odbierałem połączenia przychodzące u jednego z operatorów komórkowych. Czasami to były noc, czasami to były święta. No i tak sobie płynąłem przez te 1,5 roku, co na pewno dało mi fajne doświadczenie, bo się nauczyłem się mówić, tak? No bo jakby wymagać od człowieka 20-letniego, żeby się dobrze posługiwał językiem polskim jest pewnym wyzwaniem, przynajmniej za moich czasów. A nie ma co ukrywać, no ja asem, jeżeli chodzi o naukę, nie byłem nigdy, no miałem lepsze zajęcia, tak, subkultura skejtowska i tego typu wszystkie dodatkowe rzeczy, które wokół tego się działy, uniemożliwiały mi skuteczną naukę, co patrząc na moje dzieci w dniu dzisiejszym jest dla mnie w zupełności zrozumiałe. Później nastąpiło Lireco, tu gdzie pana Adama byłem uprzejmy poznać. Ja też, Adam, tak doszedłem do takiego wniosku dzisiaj, jak robiłem sobie też tą retrospekcję, ile my się znamy,
że ja już nawet nie pamiętam, kiedy myśmy coś razem spożywali. Pamiętam tylko, że raz mnie zaprosiłeś na noc do siebie, do domu na Ursynów, ale chyba byliśmy tak zmęczeni pracą, że nawet tą butelkę, co kupiliśmy w Żabce, której jeszcze wtedy nie było, zostawiliśmy pustą. Znaczy pełną, w sensie niezużytą. Tylko taka refleksja mnie naszła. No i tak sobie to płynęło, słuchajcie. No i kilka lat takiej fajnej pracy, słuchajcie, która rozwijała umiejętności. Firma na pewno wymagająca, dbająca o szczegóły, mimo że francuska, co w ogóle jakby ja od razu dementuję, że francuskie firmy mają coś nie tak. To jest w ogóle nieprawdą, tak? Uczą życia, uczą fachu. I to tam podpatrzyłem, że ten biznes może nie będzie takim głupim wyjściem i może to wcale wykształcenie teleinformatyczne i fakt tego, że mógłbym dzisiaj być, nie wiem, menadżerem IT bądź CIO, jakby mi dobrze poszło, no wcale jakby nie spowodował, że jest mi z tym źle. Jak zwykle trochę szczęścia, trochę danej szansy od jednego z menadżerów. Oczywiście po to, żeby wyrwać się z call center i pójść do sprzedaży, no to dostałem jakiś tam challenge, który był absolutnie 30 razy trudniejszy niż dla zatrudnienia kogoś z doświadczeniem, no ale dałem radę, słuchajcie. No i później po 4 czy 5 latach, ja już też dokładnie nie pamiętam, kilka stanowisk, przeskoczyłem do nowych technologii, tak? Najpierw te nowe technologie były związane z optymalizacją procesów druku, takich typowo biurowych i produkcyjnych. Później moja droga zeszła się na nowo z komputerami, nie jako gościa, który nimi zarządza, bądź wymyśla, bądź je kupuje dla dużych organizacji, ale je sprzedaje w ramach dużej organizacji. I tam te kilka ładnych, długich lat spędziłem. Przez wiele lat realizowałem się w roli, myślę, że najlepszej account managera, dotykając dużych banków, dużych przedsiębiorstw, dużych zakładów produkcyjnych, gdzie propagowana była polityka jednego vendora, standaryzacji zakupowej i tak dalej, więc trochę to, co Adam robiliśmy jeszcze w ramach innej branży, aczkolwiek story było podobne. No i słuchajcie, po pewnym czasie przyszedł do mnie prezes, którego dzisiaj pozdrawiam, również ma na imię Jacek, znamy się do dzisiaj, który stwierdził, chodź no tu, cwany jesteś, masz głowę na karku, to zajmij się dzisiaj retailem, ale nie jako retail account manager, ale jako szef tego działu. No i słuchajcie, nastąpił taki moment w moim życiu, w którym prezes stwierdził, nie umiesz pływać, to wrzucę cię na środku jeziora i widzimy się za 15 minut na brzegu. Tak więc takie były, słuchajcie, moje początki, jeśli chodzi o kwestie związane z ogólno pojętym menadżerowaniem. Świetne doświadczenie, z dnia na dzień trzeba było stać się menadżerem, a nie kolegą swoich kolegów, z którymi dzień wcześniej paliło się papierosy i narzekało, jak to źle jest w firmie. A na drugi dzień trzeba było im mówić i roztaczać szerszą perspektywę. No i słuchajcie, co się dalej wydarzyło? No dalej się wydarzyło kilka lat własnego biznesu, kilka ciekawych projektów. Z jednej strony trochę zakres ogólnorozumianej programistyki, mały software house, którym pomagałem ojcu chrzestnego dziecia mego. Dodatkowo dosyć mocny skok w e-commerce, sprzedaż produktów refabrykowanych, ale nie tylko sprzedaż, ale również ich produkcja, czyli od pozyskania scratcha poprzez proces produkcyjny i finalnie ich sprzedaż na stronie własnej, jak również na stronie różnego rodzaju marketplace'ów, więc to był ten pierwszy moment, kiedy z tym digitalem trochę zacząłem mieć do czynienia i tak naprawdę próbowałem wdrożyć te wszystkie rzeczy, których się nauczyłem u dużego producenta na bazie jego najlepszych praktyk, jak można wdrożyć w swój mały biznes, który po paru latach się okazał wcale nie taki mały, i nawet znalazł się na niego chętny kupujący. No i znów wylądowałem na łonie korporacyjnym, no bo żona powiedziała, no, słuchaj, nie masz co robić, to idź na chwilę. No i tak już ta chwila trwa 5 lat. Tak więc, tak to słuchajcie, wygląda w dużym skrócie. Nigdy nie korzystałem z pomocy headhunterów, zawsze jednak ten networking robił dobrą robotę. I to myślę, że też jest fajny element, o którym sobie pewnie później porozmawiamy. Tak, znaczy no Jacek, my znamy się kawał czasu i mówię, nigdy nie byłeś gościem pod linijkę, zawsze miałeś swój sposób, żeby temat załatwić. Ja chciałem powiedzieć, że Jacek to jest chyba jeden z najbardziej skutecznych osób, jakie jest w takim moim, powiedzmy, bliskim networku, tak, które znam osobiście. Także jak widzicie, fajne spektrum doświadczeń, bo i duże firmy swoje robił. Właśnie przejdę do kolejnego pytania, Jacek, no bo my adresujemy naszą rozmowę dla młodych osób i takich, które chciałyby może z branż, które nie są zdigitalizowane, tego digitala wskoczyć. Byśmy sobie wyobrazili taką osobę, która, nie wiem, pracuje w mniejszej firmie i chciałaby pracować w takiej dużej.
Jak w ogóle do tego się zabrać i trochę opowiedzieć, jak w takich firmach dużych się pracuje? Jak to wygląda z twojej perspektywy na już paru ładnych lat? Ja myślę, że ja nie będę w stanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi na ten temat, dlatego że może zacznę od tego, że ja na swoim życiu zawodowym spotkałem wiele osób. Spotkałem wiele ludzi, którzy byli absolutnie fenomenalni, którzy świetnie odnajdowali się biznesowo, marketingowo, digitalowo, jakkolwiek. I oni żyli swoim życiem. Natomiast to, czy będziemy pracować dla małego przedsiębiorstwa, mniejszej firmy, czy będziemy pracować dla dużej organizacji, myślę, że w dużej mierze zależne jest od tego, jak charakterologicznie jesteśmy w stanie do tego podejść, tak? Bo ponieważ są ludzie, którzy zwyczajnie w świecie nie potrafią odnajdować się w małych, czasami garażowych firmach, które wcale nie muszą źle funkcjonować. One funkcjonują dobrze, natomiast nie mają ustalonych zasad, procedur 58 paragrafu do postępowania i nie mają wielkich działów prawnych, działów HR-owych i tak dalej. A są ludzie, którzy nie potrafią się zaadoptować do tak dużych zmian. Ja myślę, że jeżeli mówimy o młodych ludziach, którzy dzisiaj zastanawiają się, co chcą robić w życiu, czy chcieliby pracować dla dużego brandu, bo jest to pewnego rodzaju splendor, bo fajnie to wygląda, bo w pewnym sensie jest to pewna stabilizacja, możliwość dalszego rozwoju. Myślę, że warto sobie zacząć tworzyć w dzisiejszej dobie szczególnie ten networking. Ten networking, który pozwoli wam za pomocą wykorzystania social mediów po prostu porozmawiać z ludźmi, tak? Bo tych firm zagranicznych, tych firm, które nazywają się koncernami, są tymi koncernami, na rynku jest całe mnóstwo, tak? I czy to będą firmy technologiczne, czy to będą firmy z innych branż, jest ich całe mnóstwo i myślę, że warto dobrze, aby sobie zaciągnąć tego języka, co nas może potencjalnie czekać, jak to się wpisuje w nasze oczekiwania, jak to się wpisuje w nasz charakter, a później dopiero zacząć szukać. Generalnie, jeśli chodzi o duże korporacje, one nie mają problemów z zatrudnianiem młodych ludzi, a wręcz przeciwnie. I jeszcze takich, którzy swoje życie dotychczasowe oparli o mniejsze przedsiębiorstwa, dlatego że często się uważa tak, że mniejsze przedsiębiorstwa są to mniejsze wyzwania, że jeżeli ktoś jest w stanie poruszać się w nieustrukturyzowanych strukturach bądź mniejszych firmach, gdzie odpowiada często za wiele rzeczy, tak, gdzie jego odpowiedzialność jest bardzo szeroka, może być bardzo ciekawym, dobrym i godnym zainteresowania kandydatem, tak, aby wypełnić pewne luki, którzy zaczęli swoją pracę w korporacjach od samego początku, mogła gdzieś im to umknąć ich uwadze, tak? Tak więc ja myślę, że to jest dobry sposób na to, żeby rozmawiać z ludźmi i zobaczyć tę perspektywę, poznać ten kontekst i przede wszystkim zadać sobie pytanie, czy my jesteśmy na to gotowi, czy jesteśmy gotowi na to, żeby żyć w pewnym ustrukturyzowanym miejscu i zajmować się pewnym wycinkiem, za który odpowiadamy, bo tak trochę jest na koniec, tak? I oczywiście zanim dojdziemy do tego momentu, gdzie będziemy mieli ten kontekst większy, gdzie będzie ten proces decyzyjny bardziej szeroki, no na pewno minie trochę czasu. W korporacjach nic nie dzieje się z dnia na dzień, a proces dalszego rozwoju jest procesem i nie następuje w sposób po prostu taki, że właściciel podejmuje decyzję, to dzisiaj będziesz robił coś, tak? Bo nie wiem, bo dla mnie masz potencjał. No korporacje są troszeczkę bardziej ustrukturyzowane i trzeba o tym po prostu pamiętać. Ja pamiętam, słuchaj Jacek i drodzy widzowie, początek naszej agencji rekrutacyjnej, którą prowadziłem. No pierwsze kroki stawialiśmy, tak? Po 5 latach jest zupełnie inna perspektywa i pamiętam do dzisiaj taką rozmowę z gościem, którego nieopatrznie, który pracował całe życie w mniejszych firmach. Przekonaliśmy go, byliśmy dobrzy w przekonywaniu i przekonaliśmy go do tego, żeby poszedł do dużej firmy. Słuchaj, po 3 tygodniach zadzwonił z awanturą. Co my zrobiliśmy? On się tam nie odnajduje. To jest za dużo. Tam jest okrojona odpowiedzialność i on się zwolnił po 3 tygodniach. To była jedna z fajnych lekcji. To, co ty powiedziałeś, nie? Że to w tych mniejszych firmach faktycznie jest większa ta interdyscyplinarność. Robisz różne rzeczy, masz szerszy zakres działań i faktycznie nie każdy, to znaczy jeden przykład, ale taki, który mi zapadł mocno w pamięci. Jacek, rozmawiamy o rozwoju zawodowym. Czy tak z perspektywy tych firm, w których byłaś, czy tam jest ustrukturyzowane zarządzanie taką ścieżką rozwoju zawodowego? Jak to wygląda na bazie twojego doświadczenia?
w tych dużych firmach. Na bazie mojego doświadczenia wynika to tak, że no co do zasady jest, tak? Natomiast proszę mieć też świadomość tego, że trudno jest porównywać oddział amerykańskiej korporacji tutaj w Polsce, a headquarter, które się tam znajduje, nie wiem, w Teksasie, w Nowym Jorku czy gdzie indziej, tak? Jakby tam tych możliwości jest zasadniczo dużo więcej. Niemniej jednak to, co na pewno działa na duży plus, to to, że korporacje mają wiele stanowisk, które nie tylko przynależą do jednego kraju, do jednego subsidiary, do jednego miejsca, ale one też są bardziej międzynarodowe. Więc to jest bardzo duża szansa dla różnego rodzaju ludzi, którzy mają większą perspektywę, aniżeli tylko Rzeczpospolita Polska, tak? Daje to wiele fantastycznych możliwości w kontekście rozwoju, poznania innych ludzi, innych rynków, czy po prostu takiej samorozwoju, tak? Który pokazuje nam zupełnie inny aspekt. To też jest fajne w kontekście prowadzenia później biznesów lokalnych, no bo jeśli my mamy porównanie, jesteśmy w stanie zobaczyć, jak działa to gdzie indziej, być może część z tych rzeczy jesteśmy w stanie zaadoptować tutaj. Niemniej jednak, no słuchajcie, ciężka praca popłaca i to nie jest tak, że ktoś te awanse rozdaje i jest to gdzieś tam wpisane i wyryte w kamieniu, że jak 2 lata przepracujesz na roli asystenckiej, to później zostaniesz starszym asystentem, a jak już przepracujesz kolejne 3 lata jako starszy asystent, to będziesz, nie wiem, kierownikiem oddziału. Myślę, że to nie funkcjonuje i tak naprawdę na koniec dnia pewnie porozmawiamy sobie o jakichś tam kwestiach miękkich czy twardych i w jaki sposób nimi manewrować i jak je wykorzystywać do tego, żeby ten sukces odjąć. Natomiast co do zasady, tak, każda korporacja ma określoną ścieżkę, ma określone możliwości. No i pytanie, ile tych możliwości w danej chwili mamy, no i jak do tych możliwości my jesteśmy się w stanie dopasować, tak? No więc to jest chyba największe wyzwanie w tym momencie, no bo jednak mimo wszystko nie wszystkie duże organizacje duże są w tym kraju. Więc jeżeli ta organizacja reprezentuje 50-100 osób, a często duże brandy tak mają, no to automatycznie jakby możliwość pójścia dalej jest w pewien sposób ograniczona, czy nam się to podoba, czy nie. Pamiętam ciekawą rozmowę też nie mogę brandu podać, ale no osoba, która była powiedzmy na średnim szczeblu menedżerskim, świat finansów, no też globalna marka i tam rzeczywiście była taka opcja, że miałeś możliwość co kilka lat wybrać, gdzie chciałbyś popracować na świecie, w którym oddziale. Czy jeżeli ktoś chce tego, wiesz, popracować, nie wiem, posługiwać się obcym językiem, no to jest bardzo fajne, tak? No w mniejszej firmie no, są mniejsze szanse na to, żeby takie możliwości były. Masz doświadczenie i dotykasz, tak, i retailu no bo też jest odcinek, jakby podcast dotyczy digitala. Jakbyśmy trochę dotknęli teraz obszaru takiego, no bo z perspektywy, której ty pracujesz, producentów, rozmawiasz z retailem, tak? Retail ma i sprzedaż naziemną, i sprzedaż e-commerce'ową. No i teraz po drugiej stronie masz osoby decyzyjne kupujące, czyli tych katmanów, może czasami jest to jakoś inaczej nazwanie. Jakbyś trochę opowiedział z perspektywy swojej, jak wyglądają te różnice pomiędzy właśnie tą sprzedażą naziemną, jak się prowadzi drodze, co tam jest ważne, a co jest w tym e-commerce istotne, nie? W tym obszarze, w którym działasz. Od razu się chcę powiedzieć sprzedaż naziemna i podziemna, choć to nie tak się dzieli. Natomiast słuchajcie, to tak w dużym skrócie, nie? No bo jakby używamy różnego rodzaju skrótów, które są jakby rozpoznawalne tylko dla konkretnej branży czy ludzi, którzy w tym pracują. Tak więc jak zakładam, pan Adam miał na myśli, mówiąc o Katmanie, o kategorii Dokładnie menadżerze, tak. które pewnie kategorii menadżer też nie do końca wszystkim musi mówić, co to jest. To może ja szybko powiem, to taki kierownik kategorii, czyli osoba, która zarządza wybraną gamą produktową bądź kategorią produktów w ramach ogólnie rozumianego sprzedaży i marketingu, tak? Może występować również pod nazwą product managera, bo to w zależności od firmy tak sobie ludzie do tego podchodzą, ale jakby wracając do wątku głównego i tego, o co mnie zapytałeś, no to ja mogę tylko odpowiedzieć tak, różni się ta praca pomiędzy kimś, kto jest klasycznym retailerem, a e-commerce'em. Oczywiście później przejdziemy do tego, że na koniec dnia to się wszystko łączy, bo dzisiaj mamy coś takiego jak Omni, które powoduje, że sprzedajemy i tu, aczkolwiek jeżeli byśmy sobie chcieli taką prostą definicję tego stworzyć, no to oczywiście w retailu i takim klasycznym kategorii managemencie retailowym często chodzi o ten fizyczny asortyment, tak? O lokalizację tych produktów, o ekspozycję, promocję półki sklepowej, tak? W e-commerce natomiast skupiamy się bardziej na tym digitalu i jej prezentacji produktowej, mówimy o ich widoczności,
w wyszukiwarkach chociażby, tak, bo jest to bardzo istotne, tak, jak sobie tam, nie wiem, wpiszemy jogurt, no to chcemy, żeby wyskoczył ten jogurt, a nie jogurt konkurencji, tak, mówimy o optymalizacji treści, personalizacji doświadczeń, czy nie wiem, efektywności strategii marketingowych, więc co zasady to się różni, natomiast na koniec dnia, przynajmniej w tej organizacji, w której obecnie pracuję, czy w tej kategorii produktów, którą dzisiaj zarządzam, jest tak, że one na koniec dnia się troszeczkę ścierają, ponieważ dzisiaj jedna osoba tak naprawdę zarządza tym produktem czy tą kategorią w tych dwóch kanałach. Czyli z jednej strony mówi, dobrze, to my zadbamy o to, żeby offline'owo to było fajnie i próbujmy to offline'owo spiąć, ale z drugiej strony mamy jeszcze ten e-commerce, w który nasza firma idzie mocno, no bo przecież oni widzą, są różnego rodzaju raporty, analizy i mówią, o, no ale ta kategoria w 80% sprzedaje się w e-commerce, tak? To fajnie, miejmy coś w sklepie dla kogoś, kto jest bardziej konserwatywny, przyjdzie albo zupełnie przez przypadek tam zapukał, my mu to pokażemy jakby perspektywę produktu, czy perspektywę rozwiązania, ale na koniec dnia, drogi kliencie, kup to w internecie, tak? Twoja decyzja, czy to, czy tamto, ale oczywiście my zrobimy wszystko, żeby pokazać ci ten produkt, który będzie najbliższy twoim potrzebom i sercu, więc jakby różnica jest, aczkolwiek myślę, że ona niedługo zniknie, tak? Bo ta uniwersalność i to podejście będzie musiało być identyczne, no bo nie ma już dzisiaj sytuacji, w których mamy tylko sklepy offline'owe, tak? No nawet foody idą w dostarczanie do domu, tak? Nawet mamy różnego rodzaju rozwiązania, które są w stanie nam zrealizować receptę na lek i dostarczyć ją do domu, więc jakby no to jest absolutna przyszłość i mimo, że ja mam lat ile mam, miałem o tym nie mówić, ale mam dużo, może nie wyglądam, Nie no przesadzaj. to Ten sam tak, rocznik jesteś. tak, to prawda. To prawda, no, ty też młody nie jesteś, więc no, jakby rozumiemy to, że internet jest pewnego rodzaju przyszłością i my tego nie zatrzymamy, czy nam się to podoba, czy nie. Więc ci kategorii menadżerowie, product menadżerowie, czy kierownicy produktów, jakkolwiek ich nazwiemy, oni będą musieli być uniwersalni, bo nie da się tego rozdzielić na dzień dzisiejszy. Że mówiliśmy o tym przy okazji chyba odcinku Marketplace, no ale jeżeli ktoś nie słucha, słuchajcie, plus minus udział e-commerce w Polsce to jest około 10 tam procent, tak? Takie dojrzałe rynki typu UK czy Niemcy, ja tam sprawdzałem ostatnio, to jest plus minus 30%, więc trochę to są cyfry na potwierdzenie tego, Jacek, co ty powiedziałeś, tak? Że my się fajnie rozwijamy i nam jeszcze dużo brakuje do tego, żeby dogonić te rynki właśnie tej starej Europy, tak? Nazwijmy to w ten sposób. No dobra, Jacek. Wiesz to ponieważ ty masz perspektywę międzynarodową. Jak sobie spojrzymy w ogóle na to, jak my sobie, jak polski rynek w tym regionie sobie radzi, jak myślimy o kompetencjach, o sprzedaży i porównamy go do innych rynków, to jak to twoim zdaniem teraz wygląda? To ja nie jestem też specjalistą we wszystkich branżach i oczywiście Mhm. jedne, co jest pewne i każdy to powtarza, że dużo rzeczy spada, dużo rzeczy nie sprzedaje się tak jak kiedyś, natomiast rośnie ten rynek premium. No, trudno się z tym nie zgodzić, tak? Czyli oczywiście każda z firm ma jakąś tam swoją definicję bycia premium, tak? No nie wiem, z jednej strony to może być nie wiem, komputer, który jest zrobiony z tytanu, albo to może być, nie wiem, serek homogenizowany z dodatkiem złota, tak? No, on jest jakoś tam definiowany tym produktem premium. I ten produkt premium rośnie, no bo co by nie mówić, jak bardzo by nie narzekać, społeczeństwo staje się bardziej zamożne, tak? Przez to, że się staje bardziej zamożne, jest mniej dzietności i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No są to pewne rzeczy, które powtarzają się z Europy zachodniej, tak jak wspomniałeś wcześniej. No i oczywiście z pewnym opóźnieniem, no ale my będziemy do tego w jakikolwiek sposób dążyć. I teraz, jeśli chodzi o zachowania, no na pewno trudno je porównywać z tymi zachowaniami z rynków zachodnich, gdzie dosadność portfela, czy to klienta biznesowego, czy to klienta konsumenckiego jest zupełnie inna. Ja to widzę zwykle podwórka tak, że jak przychodzi kryzys, to do nas przypływa statkiem za 3 miesiące. Nie? Jak jest spadek w Niemczech, to my go widzimy dopiero za jakiś czas. I to się chyba od lat 30., odkąd był wielki kryzys w Ameryce i przypłynął statkiem po roku, niewiele zmieniło.
Aczkolwiek no, prawda jest taka, że te nastroje chwilowo są słabe i te wyzwania przed dużymi brandami w obecnej chwili są dosyć duże. Więc jakby umiejętność adopcji do tych dynamicznie zmieniających się czasów i warunków biznesowych musi być zachowana. Natomiast no co, no Polska była na pewno na mapie przynajmniej tych krajów CEE, jest jednym z największych krajów, krajem z największym potencjałem, krajem, który ma największą liczbę ludności, który inwestuje, który będzie inwestował, który jest w pewien sposób jakąś tam technologiczną kolebką, no bo inwestuje Microsoft, inwestuje Google, inwestują inne duże firmy. Tak więc ja myślę, że jak w każdym biznesie są up and downy, no teraz mamy taką trochę sinusoidę i zjechaliśmy w dół, no ale za chwilę będziemy gdzieś to nadrabiać, tak? Więc no cóż mogę powiedzieć, no dobrze nie jest, tragedii nie ma, więc, więc musimy się jakoś w tym świecie chwilowo odnaleźć. To wykorzystać też, Jacek, to, że ty masz doświadczenie, bo są jakby B2B to jest duży kawał naszego też życia i mojego i twojego, więc jakby chciałem trochę pogadać z tobą o tym. Dealowanie, negocjowanie i robienie biznesu w B2B, ale jakbyśmy podzielili to, kiedy rozmawiasz z ludźmi, którzy robią zakupy kosztowe versus, no bo tak naprawdę jakbyś z perspektywy swojej spojrzał na to, jak rozmawiasz z kategorii menadżerami czy product managerami, no to też jest swego rodzaju B2B2C, tak? Czyli ktoś kupuje od ciebie, żeby to później dalej odsprzedać. Czy tutaj widzisz jakieś różnice w sposobie pracy z tego typu decydentami? Wiesz co, dla mnie to jest jak zupełnie dwa inne światy. Ja, tak jak wspomniałem, lądując w kategorii konsumenckiej, no dostałem bardzo zimny prysznic. Już nie wspominam tylko o tym, że z salesa stałem się menadżerem, ale zmieniłem w ogóle jakby w ogóle kanał sprzedaży. No niby ten sam produkt, tak? No tu komputer, tam komputer, no ale jak się okazuje, to nie jest ten sam komputer, bo inny komputer się kupuje do domu, inny kupuje się do biura, do firmy, do dużej organizacji. On ma swoją charakterystykę, swoje standardy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast kiedy my rozmawiamy o tym, jak dealować z partnerami, którzy kupują od nas towar, usługi do dalszej odsprzedaży, no to jak rozmawiać z klientem, którego nie widzimy, tak? Bo na koniec dnia, w dużej mierze, kiedy ty i ja, Adam, lataliśmy do klientów końcowych, często dużych organizacji, często bardzo podobnych dla takich, których pracowaliśmy czy pracujemy, no to była trochę taka zabawa na zasadzie one man show, tak? Ty widziałeś, z kimś rozmawiasz, ty byłeś w stanie, jeśli byłeś sprytny i miałeś tę chemię i umiejętności, poznać te potrzeby wprost i na nie odpowiedzieć bądź nie. Dzisiaj sprzedaż w internecie, dzisiaj sprzedaż spółki, ona jest trochę anonimowa, ponieważ tak naprawdę to ty sprzedajesz do całego polskiego narodu i nie wiesz, czy to będzie Kowalski, czy to będzie Chudzik, czy to będzie Kle na końcu. Jest to zupełnie inna droga, którą przechodzimy i ja zawsze prowadząc różnego rodzaju rekrutacje, no kiedy widzę, że na przykład mam przed sobą gościa, który bardzo dobrze się odnajdował w sprzedaży B2B, często z nim gadając, on otwiera oczy, nie? Że sprzedaż B2C, ona jakby zupełnie toczy się w inny sposób. Tam nawet nie relacja jest tym najistotniejszym elementem, bo wszystkie te duże sieci handlowe, wszyscy ci duży odbiorcy e-commerce'owi, oczywiście oni mają wpływ na kreowanie pewnej rzeczywistości, oni mają wpływ na temat tego, co klient potencjalnie wybiera, ale nie stuprocentowy. Oni nie są na koniec dnia decydentami o tym, co wybierze konsument, co wybierze odbiorca końcowy. To jest pewna praca w tandemie, to jest taka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której zarówno producent, sprzedawca, importer, dystrybutor, jakkolwiek sobie go nazwiemy, jeśli nie znajdzie tej synergii partnerskiej, dlatego my ich nazywamy partnerami, nie klientami, tak? Nie znajdzie tej synergii partnerskiej, nie będzie miał tego sukcesu. Po pierwsze, to się musi wszystkim opłacać. Po drugie, wszyscy musimy uwierzyć, że to, co oferujemy, ma ręce i nogi. Po trzecie, musimy to tak pokazać, żeby ten konsument był w stanie do tego dotrzeć, przeczytać, zapoznać się i być może wybrać. Tak, tak więc dla mnie dwa kompletnie różne światy, kompletnie różne doświadczenia. Jak człowiek sobie by zrobił
tak chciał porównać swoje życie, jak się czuł tu, jak się czuł tam, no to ja to mógłbym tylko nazwać tak, tu na coś miałem wpływ, tu na tą część ten mój wpływ jest po prostu ograniczony, tak? I wymaga tak naprawdę zadania sobie wielu pytań, a uzyskania tylko części odpowiedzi, więc no to jest takie trochę try and buy, nie? I chyba to jest fajne w tym wszystkim, natomiast no, nie ma na to książki, nie ma na to gotowej książki. To też jest dosyć ciekawe w kontekście właśnie takiego porównania z innymi krajami, bo o ile ten rynek biznesowy, pewna standaryzacja, sprzedaż pewnych technologii, ona jest powtarzalna, no bo te organizacje duże, one są dojrzałe, one wiedzą, czego potrzebują i wiedzą, ile to kosztuje i wiedzą, że muszą to mieć. O tyle tutaj nie da się instrukcji obsługi z Francji czy z Niemiec przenieść na rynek polski i uznać, dobra, super, zrobiłem, to będzie na 100% działać. Nie, no właśnie nie. I to jest właśnie ta kreatywna praca, to jest ta praca na danych, bardzo mocno analityczna, taka, która powoduje, że musimy myśleć po partnersku, musimy analizować to otoczenie. No i niestety tu nie ma weekendów, tu nie ma dnia wolnego, tak? Jak to ktoś kiedyś powiedział, takie fajne stwierdzenie, retail is detail, nie? I ja mogę po 10 latach powiedzieć, że absolutnie się z tym zgadzam. No to czym grać? Jakby trochę podrążę temat, na tyle ile możesz. No jakby i w przypadku tego B2B, i w przypadku tego retailu na koniec jest jakaś buyer persona, czyli to są te dane, o których powiedziałeś. Ale jak pracować Znaczy jeśli mówimy o buying personie, czyli mówiąc o użytkowniku końcowym, to tak naprawdę no, to jest chyba taki punkt, którego by należało dotknąć, co w ostatnim czasie w ogóle się zmieniło w e-commerce i jak ten e-commerce ewoluował przez ostatni czas, bo tak naprawdę, tak jak powiedziałem, to nie zależy ode mnie, to nie zależy od ciebie, to nie zależy od tego, czy jestem ładnie ubrany, czy gorzej, czy jestem dobrze ostrzyżony, czy nie i czy mam bardziej kolorowy sklep, czy nie. No jeśli decydujemy się na to, że chcemy działać w e-commerce, jeżeli chcemy rozwijać ten kanał, bo on rośnie i są kategorie, tak jak Ci powiedziałem, czyli chociażby te, w których ja pracuję, to jest 80% sprzedaży w internecie. Czyli jeśli chodzi o generalnie narzędzia, no to tak jak wspominałem, ostatnie lata przyniosły sporo zmian, jeżeli chodzi w ogóle o kompetencje po stronie e-commerce. I te kompetencje po stronie e-commerce, one nie są jakby wprost rozumiane z tym, kogo zatrudniamy i czy mamy wyjadacza, czy mamy juniora, tylko bardziej dotyczą też narzędzi tego, jak w tym e-commerce my się powinniśmy obecnie poruszać, tak? No nie jest też tajemnicą, że żyjemy w świecie tak naprawdę zmieniających się zachowań konsumentów, tak? Mamy sporą konkurencję, wszystko to rośnie, staje się to bardziej skomplikowane, tak? Czyli mogę powiedzieć, że żeby próbować ten sukces w tym e-commerce osiągać, no to chyba kluczem do tego sukcesu jest tak naprawdę adaptacja do tych trendów i ogólnie rozumiana personalizacja, automatyzacja, no bo to są jakieś takie podstawowe czynniki, które w mojej ocenie mogą świadczyć o tym, czy ten sukces będzie, czy nie będzie, tak? Dodatkowo obecnie no, ci wszyscy specjaliści e-commerce'owi przede wszystkim muszą rozumieć nowe regulacje prawne, tak? No, pamiętamy te czasy RODO, tych wszystkich zmian i tak dalej, w tym również dostępność cyfrową, no bo ona jest absolutnie czymś, bez czego nasz egzystencjonalizm w e-commerce nie będzie możliwych. No i oczywiście rozwój nowych technologii. Pewnie pogadamy sobie trochę o AI. No, to jest coś, co na pewno będzie bardzo mocno nam w tym procesie pomagało i te życie ułatwiało, nie zwalniało nas z pracy, tak? Bo często też tego typu teorie słyszymy, których ja absolutnie nie potwierdzam i kompletnie tak nie czuję, tak? I teraz, jeśli mówimy o dostępności cyfrowej i tych regulacjach prawnych, to tu się sporo zmieniło, bo e-commerce musiał zacząć spełniać pewne te wymogi. No i te strony, słuchajcie, no nie wiem, no musiały być chociażby dostępne dla osób niepełnosprawnych, tak? No to jest taki jakiś pierwsza regulacja, która gdzieś weszła. Później mówiliśmy o bezpieczeństwie danych, no mieliśmy wiele przypadków, dla których to bezpieczeństwo danych gdzieś nam wyciekało. Było sporo znanych brandów retailowych, które miały z tym problem,
co na koniec dnia no jakby bardzo mocno uderza w nas biznes i być może jakość posiadanej oferty zaczyna schodzić już na drugą stronę medalu i nie jest tak bardzo istotna, no bo kto chce, żeby mu ukradli dane osobowe, numer karty kredytowej, adres mailowy, tak, no i trzeba o tym bardzo, bardzo pamiętać i to się na pewno zmieniło, tak. No i teraz wchodzimy na coś, co poruszyłem na początku, co jest ważne, aczkolwiek nie jest tylko jednostronne, no to jest ta kompetencja pracowników, tak, czyli tutaj mówimy o zrozumieniu trendów, mówimy o zarządzaniu treścią, mówimy o marketingu i mówimy o różnego rodzaju technikaliach, które temu całemu procesowi towarzyszą, tak? Do tego dochodzi jakość obsługi klienta, wspomniana wcześniej analiza danych, nie? Bo my bez tej analizy danych to jesteśmy ślepi i głusi, albo będziemy reagować z opóźnieniem dwumiesięcznym, a to, co się przez 2 miesiące działo, no to już są stracone, to jest stracona sprzedaż, tego nie jesteś w stanie odrobić, tak? I to jest też chociażby taki fajny element, który ja zawsze widzę, jak ktoś mi mówi, porównaj B2B do B2C, tak? W B2B no możesz gadać z klientem miesiąc, 2 miesiące, możesz z nim sobie ustalić rollout za kwartał, bo taki jest układ. No, z konsumentem nie powiesz mu, że ma przyjść za 3 miesiące, bo ty akurat będziesz miał wtedy świetną ofertę. Znaczy powiedzieć mu możesz, no tylko czy ty do niego dotrzesz? Nie, to jest tu i teraz. To jest biznes bardzo mocno transakcyjny, to jest biznes związany z pewnym przywiązaniem, z ofertą, którą ja potrzebuję tu i natychmiast. Ja ją chcę zrealizować i zrealizuję ją z tym, kto spełni moje oczekiwania. Tak? I teraz jak my sobie będziemy mierzyć tą naszą skuteczność działań sprzedażowych, jak będziemy mierzyć jakość tych naszych promocji. No i myślę, że tutaj na koniec dnia tak naprawdę te systemy wspomagające dzisiaj e-commerce'owe i ludzie, którzy je rozumieją, są pewną podstawą. Oczywiście to, co oferujemy, ma również duże znaczenie, bo musi być zderzone z realiami rynkowymi, z możliwościami sprzedażowymi, z rynkiem, tak, no bo oczywiście możemy sprzedawać, być agencją nieruchomości i sprzedawać mieszkania po 70 milionów złotych, tylko no ile my w tym rynku będziemy mieć tych klientów, którzy to od nas kupią, tak. Natomiast na koniec dnia ona musi być zmierzona, zważona i dopasowana do realiów rynkowych, otoczenia konkurencyjnego i odpowiednio zmaterializowana. Bez tego, bez takiego elementarza, to my dalej nie pójdziemy. No i teraz idąc dalej, czy coś zrobimy bez strategii marketingowej? No nie, już troszeczkę powiedziałem, no bo to jest właśnie ta kompleksowa strategia uwzględniająca analizę rynku, analizę konkurencji, definicję grupy docelowej, tak, no bo musimy wiedzieć, komu my to chcemy sprzedać, tak, no czy będziemy joysticki do Xboxa sprzedawać 85-letnim babciom? Pewnie nie, tak, więc jakby nie one są dla nas odbiorcą, tak. Jaki mamy cel kampanii, jakie chcemy kanały komunikacji stosować, tak? No i mówię, no to jest jakiś tam absolutny must be. Personalizacja i komunikacja to jest coś, co też się bardzo zmieniło ostatnimi czasy, tak? Później mamy ta optymalizację doświadczeń użytkowników, tak? Czyli ta łatwa nawigacja, przejrzysty interfejs. Mówię tutaj trochę o takim user experience. Ja już nie będę tutaj jakby podawał nazw, ale mamy przykład na przykład dużych retailerów, którzy zrobili świetne narzędzie do zakupów, tylko żeby przez nie przejść wymagało to 20 minut. No nikt nie będzie tyle tracił, tak, czasu na to. No więc może technologicznie było to zrobione świetnie, no ale nikt nie zastanowił się na tym, czy jest to dla użytkownika, nawet takiego jak ja, który trochę tam coś mu się zderza na ten temat, jest w stanie przez to przejść. Ja nie byłem, tak? No i później wracamy znowu do tej analizy danych, do tej optymalizacji i kontentu marketingowego, tak? I słuchajcie, te wszystkie rzeczy to jest coś, co w ostatnich czasach się bardzo mocno zmieniło i myślę, że jeśli nie odrobimy tej pracy domowej, my jako pracownicy dużych organizacji, czy my jako pracowniczy mniejszych firm, które chcemy realizować naszą sprzedaż przez e-commerce, no to nas tam po prostu nie będzie. I to jest ta brutalna niestety rzeczywistość, tak? To jest ta podróż klienta, to się często pojawia, tak, żeby wiedzieć, jak ten klient podejmuje decyzję. Ja nie wiem, 2 odcinki temu rozmawialiśmy o Digital Beauty, tak, gdzie był taki raport fajny Publicisa Oglądałem. pokazujący, on jest stary, ale bardziej chodzi o zasadę, tak, że jak ten klient krąży do momentu, kiedy dokona zakupu, czyli jakie kroki wykonuje. To bardzo dużo mówiłeś o tej analizie i faktycznie, no ja też tak widzę z perspektywy, że ten retail jest dużo szybszy niż B2B, tak, że faktycznie trzeba się szybciej orientować.
wspomniałeś o AI. Pociągnijmy ten wątek. Ja Okej? rozmawiasz z ludźmi pewnie nie tylko z Polski. Co się mówi w twoim kręgu? Jak to AI w tym biznesie właśnie będzie pomagać? Powiedziałeś, że ono nie będzie zabierać pracy. Rozwiń trochę tą myśl. Co, jakby dla mnie jakby AI można podzielić, jakby w ogóle jak chcemy rozmawiać o tym, to możemy podzielić to na dwie części. Jakby no, pierwsza to jest w ogóle rola tego AI, tak? No bo to sobie trzeba najpierw na ten temat odpowiedzieć. No i rola tego AI, no to jakbym chciał to w dwóch słowach nazwać, no to jest pewna automatyzacja pracy, tak? Czyli rozwój tego AI już teraz przeobraził trochę, czy przeobraża, może przeobraził to już by było w czasie przeszłym, czyli przeobraża ten rynek pracy poprzez automatyzację wielu zadań dotychczas wykonywanych przez takie osoby jak ty i ja, tak? I teraz algorytmy mają to do siebie, że jeśli są odpowiednio zbudowane, no potrafią przetwarzać te dane szybciej, dokładniej niż ty i ja. No i dlatego chętnie te duże firmy wykorzystują je do tego, żeby podejmować chociażby jakieś cele strategiczne, tak? Jak dostosowywać naszą strategię, jak planować naszą sprzedaż i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, tak? I teraz ten AI, on oczywiście będzie za chwilę, czy już w dużej mierze automatyzuje też tą sprzedaż, tak? Bo to, że my dzisiaj mamy, nie wiem, BI, big data, tak? Zbieramy te dane i później coś z nich wypluwamy, to nie zawsze to wypluwamy na tyle szybko i na tyle dobrze, żeby wiedzieć, co te dane znaczą. No bo my możemy zbierać różne informacje, tak? Taki raport, siaki raport, owy raport. Na koniec dnia chodzi o to, żebyśmy wiedzieli, jaki wniosek z tego wyciągnąć. No co I z to tego, że zrobić ja. z tym. A, i co z tym zrobić, tak? No bo dzisiaj jest dynamicznie. No jeśli jest dynamicznie, to ja muszę szybko pobrać te dane, ja szybko muszę je zagregować, ja szybko muszę dostać z nich jakąkolwiek rekomendację czy pomysł na to, co robić dalej. I to jest jakby ten najważniejszy element. To jest tak jak w mojej pracy. No ja mam te dane, ja je zbieram, ja je analizuję, no ale w dużej mierze jeszcze człowiek tutaj od tego zależy, tak? No bo na koniec dnia, no kurczę, no taki produkt sprzedawałem 100 sztuk tygodniowo, teraz mi spadło do 20. No fajnie, ja wiem, że mi spadło do 20. No super, no i co z tego? A dlaczego mi spadło? Nie wiem. Zabrakło go na magazynie, nie wiem, retailer zrobił mi dowcip i wyrzucił go na 12 stronę w listingu, bo coś tam, a może dlatego, że jak to się mówi w branży, peron nam odjechał, jesteśmy 7 razy drożsi od innych, tak? No musisz jakby wyciągnąć z tego wniosek i nie myśleć nad tym kolejny miesiąc, 2 czy 3, no tylko reagować, tak? I to jest jakby cały ten proces, który tam zachodzi i moim zdaniem no ten AI, jak on będzie tam odpowiednio wymodelowany i ten model językowy zostanie odpowiednio stworzony, no dla takich dużych organizacji będzie to fantastyczne, czy już jest fantastyczne narzędzie do tego, żeby szybciej reagować, żeby lepiej planować, no i mieć takie te stabilne operacje, tak? No bo tym wszystkim dużym organizacjom chodzi o to, żeby mieć stabilne operacje. No jak prowadzisz firmę, no to też nie możesz raz nie zarobić nic, raz zarobić milion, no bo ty musisz na te koszty, na te swoje opłaty, na to wszystko, Cash flow. tak, mieć ten cash flow miesiąc po miesiącu. I te firmy też tak chcą, bo w większości to są duże organizacje, z produkcja, zakup materiałów, 25 fabryk, no przecież fabryki nie zamkniesz na miesiąc i nie powiesz ludziom, że mają iść do domu, no bo to jest koniec, tak? Więc musisz ten wózek ciągnąć cały czas, cały czas, cały czas. I te procesy, one będą pomagać i muszą pomagać. Ja od razu mówię, ja bym się jakoś tam bardzo nie bał o utratę pracy. Oczywiście były takie różnego rodzaju teorie, że maszynka nas zastąpi, no to już nie będzie pan Jacek z panem Adamem gadał, tylko będzie jeden chatbot z drugim chatbotem gadał. Być może płynniej, być może ładniej, być może bez wad językowych, być może wyciągną te same wnioski, no ale to już nie będzie rozmowa pana Adama z panem Jackiem, no tylko dwóch rzeczy, które nie są fizyczne, tak? Ja bym się tego nie bał, bo nawet jeśli w jakiejś części pewne rzeczy zostaną zautomatyzowane, w te miejsce zostaną wytworzone inne alternatywne miejsca pracy i zajęcia dla ludzi, którzy będą mogli się jej podjąć, które być może będą dla nich ciekawsze, które będą dla nich fajnym wyzwaniem, które pozwolą im rozwijać się w nowych, ciekawszych branżach. Więc to jest jakby moje widzenie AI. Natomiast dzisiaj jest to też pewna karta przetargowa dla dużych organizacji po to, że mamy taki głos do rynku, w którym mówimy, mamy coś nowego, tak? My musimy pobudzić tę branżę, ponieważ przez wiele lat
komputer był tak samo szybki przez 7-8 lat, niezależnie od tego, że co miesiąc, co rok wychodził nowy procesor czy nowa pamięć, tak? Nie było tego skoku technologicznego i ten AI będzie pewnym skokiem, który spowoduje, że będziemy mogli naprawdę mieć ciekawe story. Naprawdę będziemy mogli móc to implementować dla mniejszych i większych firm i pomagać im w codziennym biznesie. Dlatego, że dzisiaj za pośrednictwem chmury nawet małe, średnie przedsiębiorstwo może za niewielką kwotę miesięcznej subskrypcji kupić sobie już albo pełnoprawnego AI, albo jego pewną namiastkę w ramach pewnej ograniczonej części swojego biznesu i jej używać. Więc to jest bardzo fajna rzecz, która się dzieje. Ja kompletnie nie jestem gościem, który to neguje i uważam, że powinniśmy podążać tą drogą, bo to jest pewnego rodzaju przyszłość. I tak naprawdę samo AI towarzyszy nam od 2-3 lat, ale ono już jest wiele lat z nami, bo takie rozwiązania jak machine learning, jak zbieranie danych, to się dzieje już od wielu lat. I wiele systemów CRM-owych to miało, które określało, nie wiem, w firmach farmaceutycznym repom, gdzie mają jechać, bo tu miałeś dobry obrót, to powinieneś pojechać tu jest dobra odsprzedaż, bo myśmy to zmaczowali z receptami, wiemy, że tu się odsprzedaje, tam się nie odsprzedaje, więc to już było w pewien sposób wykorzystywane. Dzisiaj jest to trochę bardziej dopracowane, zostało to jakoś nazwane, no i zaimplementowane w wielu rodzajach po prostu zwyczajnie urządzeń. Dzisiaj kupując smartfon, komputer, ja już to mam, po prostu mam to by default, tak? I nie wiem, ktoś mi robi recenzję maila. No dlaczego nie, tak? Nie mam 2 kole w trakcie rozmowy, no to nie idę na ten drugi, to mi Copilot powie, co tam było na tym kolu. No źle? No super, tak? No mam więcej czasu na inne rzeczy. No i teraz pytanie, czy nie sprzedać tego tak, że słuchajcie, no pomaga mi to prowadzić biznes, organizuje mi to pewnego rodzaju sprzedaż, analizuje zachowania ludzkie, wypluwa pewnego rodzaju analizę związaną z tym, jak wygląda rynek i co powinienem zrobić, a przy okazji jeszcze zapełnia mi trochę work-life balansu. No, no to jest, Kompletnie genialne. co powiem Ci, że fajne jest w tym podcaście to, że słyszysz różne perspektywy i to samo powiedział Max Kobus, że do AI potrzebny jest człowiek, który tym zarządzi, tak? Oczywiście. No nie wiem, tak jak ty powiedziałeś, zrobisz tę analizę, przekujesz na wnioski, no nie wiem, no trzeba iść z kimś pogadać, tak? Czy wewnątrz organizacji ustalić jakiś plan działania, czy zmieni się sposób, w jaki pracujemy. Teraz przeskoczmy na chwilę, jak rekrutujesz do siebie. Jakbyśmy No. mogli też hipotetycznie, a może masz takie case'y teraz, albo miałeś niedawno, jak masz jakieś stanowisko entry, albo gdzieś ktoś jest na początku, to czego ty szukasz u tych ludzi? Dzięki za pytanie, bo to jest fajne pytanie. I to jest często duży problem wielu pracodawców, bo z drugiej strony niby się mówi, praca jest, pracy nie ma, ludzie są, ludzi nie ma, ale jak przychodzi co do czego, to są bardzo żmudne procesy. Ja zawsze mówię wszystkim kandydatom, ja nienawidzę rekrutacji, nie znoszę. Dlaczego nie znoszę? Bo dla mnie rekrutacja to jest kolejna zmiana, tak? A ja lubię, jak jest stabilnie, jak jest w miarę powtarzalnie i przewidywalnie. No i zmiana pracownika, czy jego kolejna rekrutacja, czy replacement, to jest potworny problem dla menadżera, to jest potworny problem dla firmy z różnych względów. I teraz mamy oczywiście dwie drogi myślenia. Ja nie twierdzę, że któraś jest dobra bądź zła. Z jednej strony organizacje dzisiaj są w stanie zapłacić. I to jest fakt. Są w stanie zapłacić uczciwie, dobrze. Może nam się z tego tytułu dobrze funkcjonować w życiu prywatnym, możemy być zadowoleni. Natomiast jest przeświadczenie takie, że wiem za co płacę, tak? Czyli zatrudniam kogoś, kto jest w stanie przyjść do organizacji i od jutra zacząć efektywną pracę, patrz, zarabianie kasy dla organizacji, tak? No bo to się tak na koniec dnia. Idealna sytuacja. Nie? To Idealna mówimy o sytuacja. idealnej sytuacji. Tak, idealna Wchodzi jak sytuacja. w masło. Tak, wchodzi jak w masło. I paradoksalnie takich ludzi jest sporo. Oczywiście możemy mówić tam o pewnym zblazowaniu zawodowym, bo ono też następuje, tak. No, rynek technologii ma też do siebie to ja to też zawsze, słuchaj, sobie tak kiedyś podsumowałem, co mi to Lireko i te 4 weeks plany, pamiętam tam spowiadanie się, gdzie jadę, do kogo jadę, o której jadę i co z tego będzie dało, a dodało mi to, że w nowych technologiach na początku lat 2000 nikt w ogóle o to nie dbał, bo klienci sami przychodzili, nie? No i statystycznie rzecz biorąc, jak miałeś 3 producentów czegoś, no to 30% leciało do ciebie, no bo tak mówi statystyka, nie? No dzisiaj to wygląda trochę inaczej, więc
Ja mam podejście takie, że jak szukam seniora, no chcę takiego, który przyjdzie i od razu to zrobi, no bo to jest długa ścieżka, zanim on się nauczy. Jak szukam juniora, no to słuchajcie, myślę, że cele miękkie są tym czymś, co mnie bardzo interesuje, no bo na koniec dnia, no ja mogę go sprawdzić technicznie, czy on umie Excela, czy on wie, co to jest Outlook, bądź inny system do wysyłania poczty, czy on potrafi włączyć jedynkę i dwójkę w samochodzie, czy on wie, jak się wysyła SMS-y. To możemy zrobić, bo to są rzeczy łatwo sprawdzalne, które jasno ci mogą określić pewien poziom kompetencji, tak? Ale z drugiej strony, kiedy wskakujesz do zespołu, większego zespołu, kiedy wskakujesz do organizacji, która nie tylko kręci się w ramach twojego małego bądź średniego teamu, tylko innych wspomagających, które często gęsto mają zupełnie sprzeczne cele niż ty, tak? Więc jak przychodzi ciężko, no to wszyscy sobie podkładają nogi, pokazują palce, to on, to on, to on. No to ja jednak bardzo zwracam uwagę na cele miękkie. I ja myślę, że to jest coś, co na pewno młodzi ludzie powinni mieć z tyłu głowy, że jest ważne dla takich gości z generacji A jak ja, czy ty, Adam, bo jesteśmy przecież z tego samego rocznika, True. bo tak, bo to są rzeczy, które można nazwać takimi kompetencjami społecznymi, ja to nazywam, tak? I te zdolności takie osobiste, interpersonalne, tak, które choć na początku są bardzo trudne do zmierzenia, choć ja już tam po iluś latach no wiem, czy z kimś mi się dobrze rozmawia, czy nie, czy ta rozmowa jest taka, czy siaka, czy ktoś odpowiada na pytania, czy wychodzi z inicjatywą. Jestem w jakimś tam stopniu to w stanie stwierdzić. O tyle w przeciwieństwie do tych wcześniej wspomnianych twardych, no bardzo zero-jedynkowo nas potraktują, jeśli chodzi o pracodawcę. Więc ja zachęcam wszystkich, żeby jednak dbali o te cele miękkie, żeby wykazywali tę empatię, tak, no bo to jest coś, co odgrywa tak naprawdę na koniec dnia kluczową rolę nie tylko w pracy, ale też i w życiu naszym prywatnym, tak, no bo tak jest, no nie umiem tego wytłumaczyć, natomiast wiem jednak, że jeżeli mam kupić ubezpieczenie, no to pójdę je kupić od kumpla, tak, którego znam i lubię, bo się dobrze znamy, a nie tańszą od gościa, którego przed chwilą spotkałem na dole w windzie, nie? No i to jest właśnie to, o czym ja mówię i naprawdę zachęcam młodych ludzi do tego, żeby o te miękkie skillsy dbali, bo mówię, no znajomość języków obcych nie zawsze nam zapełni sukces i możliwość. To już nie jest początek lat 90., kiedy było to głównym celem do zatrudnienia przez firmy międzynarodowe. Na obsługę zaawansowanych programów komputerowych, no można dzisiaj sobie pójść na webinar na YouTubie, nawet niekoniecznie płatny i też się tego nauczyć. A jednak te cele miękkie to jest taka trochę wyższa szkoła jazdy, która wymaga czasu, która wymaga naszego zaangażowania, no i jest bardzo prospołeczna, szczególnie dla ludzi, którzy chcą pracować w zespołach, pozytywnie na nie wpływać, nie być konfliktowi, a może je rozwiązywać, czy gdzieś dalej planować swoją karierę w kontekście zarządczych bądź decyzyjnych osób, nie? I to myślę, to jest cholernie ważne z mojego punktu widzenia, jako kogoś, kto 10 lat ponad zarządza różnego rodzaju teamami. Wiesz, no jak ktoś jest w sprzedaży, no to musi się potrafić dogadać z ludźmi, ale nawet ci ludzie, którzy nie są w sprzedaży, mają klientów wewnętrznych. Jak jesteś w dużej, bo rozmawiamy o dużych teraz organizacjach, w mniejszych jest to samo. To naprawdę te relacje międzyludzkie się nie różnią. Stopień formalizacji, o których powiedziałeś, może jest trochę większy, ale ta umiejętność dogadania się z kolegami z innych zespołów, czy nawet z własnego zespołu, no rzadko jest tak, że szczególnie w większej firmie też pracowała, że jesteś w stanie od A do Z jakiś temat poprowadzić sam wyłącznie, gdzie z nikim nie musisz wchodzić w interakcję. No nie przypominam sobie takiego, tak? Ja wiem, E, tylko pamiętaj jedną rzecz, Adaś, że jednak w tych mniejszych firmach to środowisko będzie jeszcze bardziej dynamicznie się zmieniało, to tak? prawda, to Bo, prawda. bo, bo taka jest tego specyfika i te miękkie role, one naprawdę będą odgrywały kluczową rolę Mhm. w osiąganiu jakiegokolwiek sukcesu, tak? I te rzeczy takie jak ta umiejętność komunikatywności, czy asertywności, czy odporności na stres, czy kreatywności, no ona jest kluczowa, tak? No bo
Wiesz, jak to jest w korporacjach. Czasami w ramach tej pracy zespołowej można się gdzieś tam schować za ścianę i zrzucić tę odpowiedzialność na kogoś innego i raz, drugi, trzeci się uda. Dla kogoś, kto jednak chciałby kontynuować swoją karierę czy pracować w mniejszych przedsiębiorstwach, no ta możliwość ukrycia się jest dużo mniejsza, więc jakby Mhm. posiadanie i większe spektrum tych umiejętności miękkich, one powodują, że ta praca nie będzie wymagała od nas jakichś turbo dziwnych rzeczy i nienaturalnych zachowań, a przy okazji przyniesie nam spory sukces i dużą satysfakcję, więc mówię, to jest dla mnie zawsze ta najważniejsza rzecz, bo mówię, Excela to ja mogę nauczyć każdego. Analizy danych, że tu jest sell-in, tu jest sell-out, a tutaj magazyn jest na 10 tygodni, to źle, no to każdy zapamięta. Natomiast tego typu zachowania i tego typu umiejętności, no to już jest troszeczkę wyższa szkoła jazdy. Niektórzy je mają po prostu, co jest super i to są jakby najlepsi ludzie. Są tacy, którzy z czasem tych umiejętności nabywają, a są tacy, którzy ich nigdy nie nabędą, tak? No i to też trzeba sobie z tym zdać sprawę, tak? Z tego zdać sprawę. Znam jednego analityka, z którym znam się już parę lat. No, gość jest introwertyczny i nawet kiedyś podzielił się ze mną. Naprawdę dobrze sobie teraz radzi w takich relacjach i mówił, że kosztowało go to bardzo dużo energii, ale zmuszał się do tego. Chodził między ludzi, po prostu rozmawiał z nimi na różne tematy i naprawdę powiem ci, że doprowadził to do bardzo fajnego poziomu, gdzie to nie jest jego naturalna strefa. Tak? Ta lekkość komunikacji. Nauczył się tego. To też jest do zrobienia. Jacek, co taki gość jak ty czyta na co dzień? Skąd ty czerpiesz, nie wiem, informacje? Czy masz na to czas w ogóle? Jeżeli masz, to co? Ja ostatnio to głównie czytam uwagi na Librusie moich dzieci, że się zachowują w sposób nie taki, jak powinny. Natomiast ja jestem samoukiem i to jeśli w tym celu zostało zadane to pytanie, to nie jest tak, że ja się brzydzę słowem pisanym, bo nie. Natomiast ja nigdy nie edukowałem się z jakichś dziwnych książek, bądź mniej dziwnych, które gdzieś tam miały realizować strategię w ramach własnej osoby, znaleźć klucz do sukcesu i tak dalej, i tak dalej. Ja zawsze wszystko robiłem sam, tak jak czułem. Ja de facto na wielu rzeczach się nie znam, może w ogóle nic nie umiem, natomiast jakby zawsze moją taką chyba pozytywną energią było to, że ja się z tymi ludźmi potrafiłem komunikować i rozmawiać, tak? Z żoną wychodzi mi to raz lepiej, raz gorzej, ale to wiadomo, to nigdy nie jest najlepsza próbka. To jest Natomiast maraton. tak, to jest maraton i tutaj to nawet najlepszy polegnie, bo żona ma zawsze rację i to jest jakby chyba ta nauka, którą trzeba wynieść z życia. Natomiast jakby mówię, ja nie uważam, że czytanie książek, słuchanie wykładów i różnych rzeczy jest konieczne do tego, aby robić to dobrze. Ludzie mają niektórzy do tego predyspozycje, nie mają, trochę tak jak o wspomnianym introwertyku. Pytanie, czy to, że on się tego nauczył, to sprawia mu fan, że on to umie robić, nie? Bo to, że coś robisz dobrze, to nie znaczy, że musisz to robić dobrze. A ja uważam, po 25 latach pracy zawodowej, że jak miałbym robić coś, co nie będzie mi sprawiało jakiejkolwiek przyjemności, to nie będę tego robił w ogóle, bo to jest chyba najgorsze, co może sobie zrobić człowiek w ramach katastrofy zawodowej, wypalenia i innych dalszych reperkusji w stylu depresja, które mogą do tego doprowadzić. Tak więc dla wszystkich młodych mogę tylko doradzić, zarabiajcie kasę, bawcie się, ale róbcie to w sposób taki, żeby dawało wam to jakąś satysfakcję i przyjemność, bo robienie czegoś na siłę nie jest dobrym rozwiązaniem w dłuższej perspektywie. Prawda. Jacek, godzina nam stuknęła bardzo szybko. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Drogi widzu, jak dotrwałeś do tego momentu, daj suba, zalajkuj, skomentuj. Co tydzień jest nowy odcinek, codziennie rzucamy short z ciekawymi fragmentami rozmów z naszymi gośćmi, także do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ja również dziękuję jeszcze raz za zaproszenie. Jeżeli ktoś miałby ochotę mnie o coś zapytać, pewnie nie sądzę, ale gdyby jednak tak się zdarzyło, słuchajcie, na LinkedInie imię, nazwisko, za wielu takich o tym nazwisku nie ma, więc albo ja, albo moja żona można mnie zapytać. Ja chętnie odpowiem na pytania. Gdyby ktoś chciał uzyskać jakieś informacje, wskazówki, chętnie się podzielę, nic mnie to nie kosztuje, tak więc serdecznie zapraszam do kontaktu. Jeszcze raz Adam, dziękuję, życzę wszystkiego dobrego, miłego dnia. Dzięki bardzo.